Cześć, ja się nazywam Joanna Zabawa, tak jak zostałam przedstawiona. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie ponownie. Tak, dzień dobry. Tak, bardzo mi pomogą te brawa, bo przyznam, że jestem potwornie przeziębiona, także dziękuję wam za to ciepłe powitanie. I ja jestem takim dziwnym przykładem projektanta, który przeszedł w swoim życiu zawodowym od maleńkich firm, od startupów, współpracy, NGO-sów, bardzo różnych miejsc, firm rodzinnych, firm mniejszych, większych, do korporacji i okazało się, że najlepiej się znajduje w korporacji. I będę trochę może w opozycji wręcz do prelegentów poprzednich, którzy jakoś tak antagonizowali te korporacje. Ja powiem tak, że jeżeli zależy wam na tym, żeby mieć uregulowany tryb życia i zawsze pieniądze na koncie tego samego dnia miesiąca, to warto spróbować, czy się nie znajdujecie też w korporacji. No dobra, ale o co chodzi z tymi jednorożcami? Otóż teraz dużo się mówi o tym, że wszyscy szukają jednorożców, szczególnie w kontekście UX designu, mówi się o UX unicornach i w związku z tym ja się postanowiłam trochę rozprawić z tym mitem, a może go potwierdzić, jeszcze nie wiadomo. I co to znaczy być tym unicornem? To się nie odnosi tylko do UX designerów, to się odnosi tak naprawdę moim zdaniem do wszelkiego rodzaju designerów. To znaczy unicorn to jest taki projektant, który potrafi wszystko. Tak? Jest mityczny. On potrafi, on nam zaprojektuje, on nam zaplanuje, on nam poprowadzi projekt, on nam do tego doda specyfikację, on nam będzie nadzorował wdrożenie, on zrobi absolutnie wszystko. I czy to jest tak, że firmy szukają takich ludzi? No jasne, że tak. A czy oni istnieją? To jest inne pytanie. Natomiast zawsze warto dążyć do ideału i zawsze warto próbować znać się trochę na wszystkim i być takim super w jednej dziedzinie. No ale do tego panteonu zwierzątek projektowych, nie wiem czy zauważyliście, też doszły UX Seagulls. Jakby Seagulls jeszcze brzmi jakoś tak poważnie, ale jak powiem, że to są projektanci mewy, to już się robi mniej strasznie. I to jest taki typ projektanta, z którym niestety spotykamy się najczęściej, a niekoniecznie jest najczęściej poszukiwany. Taka osoba, która wpada w projekt, coś zrobi, coś podziubie, coś tutaj doda, tu namiesza i odleci. I to zdecydowanie nie jest typ projektanta, jakiego byśmy chcieli. No i zapotrzebowanie na tych dobrych projektantów jest tak wielkie, że wręcz powstały, nie wiem, czy się spotkaliście z Unicorn Institute. Instytut założony, ufundowany przez projekt na Kickstarterze, który już ruszył, który szkoli idealnych projektantów, tak? Produkuje unicorny. No dobrze, ale w tym panteonie zwierzątek mamy też hipopotamy. Myślę, że każdy, kto pracował przy jakimkolwiek projekcie i czuł się, że jest takim super projektantem, to spotkał się z takim typem, tak? Higher paid person's opinion. Przychodzi taka osoba i nasze pomysły przestają być ważne. To jest bardzo typowe dla korporacji. Na to się trzeba przygotować mentalnie, psychicznie, no ale to jest część właśnie bycia tym dobrym projektantem w korporacji. No dobra, ale zwierzaczki to jest w ogóle temat na osobną chyba prezentację i typy projektantów, z jakimi się spotykamy. Natomiast co już jest, jeżeli czujecie się, że ja jestem takim unicornem, tak? Ja jestem takim jednorożcem, który jest znakomitym, najlepszym projektantem i pewnie wielu z was jest. I znacie się na wielu rzeczach i potraficie przeprowadzić projekty od początku do końca. No i mamy takie wyobrażenie, no to ja już jestem taki znakomity, no może coś tam mi brakuje, ale generalnie sobie daję radę i teraz pójdę do tej firmy i wszystko się będzie układało jak z płatka. I po prostu ta współpraca będzie szła, ja to ułożę i wszystko będzie szło super. No i potem zaczynamy współpracę z takim projektantem, a okazuje się, że życie codzienne wygląda niestety tak, że jest po prostu zgliszcza, zniszczenie, smutek, walka na każdym kroku. No i taka jest ta rzeczywistość. No i ja właśnie zmotywowana wystąpieniem tam tegorocznym, tym panelem dyskusyjnym, spotkałam się z 8 różnymi menedżerami z 5 różnych dużych firm i z 2 projektantami, żeby zweryfikować, jak to jest z tą współpracą.
I bardzo chciałabym wam powiedzieć, co to były za firmy, ale ponieważ pojawią się cytaty z tych wypowiedzi, które są dość kontrowersyjne, proszono mnie o ukrycie. Powiem wam tylko, że są to duże korporacje, sektor finansowy, IT i sektor, developmentu, czyli IT. No i ja tych wszystkich projektantów, menadżerów, umówiłam się z nimi i zadałam im jedno pytanie. Jakiego projektanta zatrudniłbyś ponownie? Bo to jest bardzo kluczowe pytanie, bo można powiedzieć, jakiego projektanta szukasz? I tutaj były różne odpowiedzi, ale jakiego zatrudniłbyś ponownie? I opisz takiego, z którym faktycznie pracowałaś. On istnieje, nie opowiadaj mi o unicornach, tylko opowiedz o żywym produkcie, który spotkałeś i którego chcesz zatrudnić ponownie. No i to jest właśnie ten cytat. I tu się po prostu zaczęło. Puszka Pandory. Że w ogóle tragedia, że żadnego. Ja tutaj nawet wyciągnęłam kilka chyba ważniejszych rzeczy. No może jednego z nich wszystkich. No ale ciężko się dogadać, ale w ogóle żyją we własnym świecie i się nie chcą dostosować i się obrażają i uważają, że jesteśmy gorszym gatunkiem, bo pracujemy na PC-tach. I prawda, bezwartościowe pomysły nam dostarczają, oni uważają, że to jest genialne, a my tego w ogóle nie możemy wdrożyć. Nic z tym nie możemy zrobić, zapłaciliśmy dużo pieniędzy, obudziliśmy duże nadzieje w firmie i co? I nic. Ale żeby nie było też pozytywne, chcemy nadal i szukamy projektantów, bo oni wnoszą tyle świeżości. No a z drugiej strony zapytałam tego projektanta, o którym była mowa w poprzednim cytacie, żeby była równowaga, tak, żeby poznać dwie strony medalu. No to jak to było? Jak to się obrażałeś i co tam się działo? No i tutaj w drugą stronę to samo. Straszne, że betony, że szkoda czasu, że przecież mówiłem, że prototypy to nie jest finalna rzecz, tylko to może być na agrafkach. I ja nie wiem, czego oni w ogóle ode mnie chcą, a w ogóle jak kazali mi przyjść na spotkanie w szpilkach, to po prostu już dziękuję bardzo. No i właśnie, kości niezgody. Jakie są płaszczyzny, na których najczęściej dochodzi do konfliktu pomiędzy firmami, które zatrudniają, korporacjami, a projektantami? I myślę, że wielu z was będzie miało w życiu okazję pracować z jakąś korporacją, bo to jest duża szansa. To jest szansa na wdrożenie produktu na naprawdę dużą skalę. To jest fajne doświadczenie i warto je przeżyć chociaż raz, nawet chociażby po to, żeby zdobyć doświadczenia do wdrażania później własnych produktów, jeżeli zdecydujecie, że to jednak nie dla was bajka. I tutaj trzeba bardzo uważać na używany język. I tutaj ja się pokusiłam o takie bardzo mądre stwierdzenie, że dochodzi do przesunięcia zakresów semantycznych pojęć. Bo jestem fanką Wittgensteina, więc tak czasami staram się go wciskać, jak ktoś jeszcze nie słyszał. I to jest faktycznie problem. Korporacje mówią językiem, ale może inaczej, ludzie w korporacjach mówią językiem, bo korporacje nie mówią, tylko ludzie mówią. I projektanci też mówią po polsku, tylko że oni się w ogóle nie rozumieją. Co to znaczy prototyp? Dla, nie wiem, dyrektora finansowego firmy prototyp to znaczy coś, z czym będę mógł pójść do klienta i zrobić badania. Coś, z czym będę mógł pójść na zebranie zarządu i pochwalić się, popatrzcie, jaką zrobiliśmy fajną innowację. Sfinansujcie to na dużą skalę. A dla projektanta prototyp to znaczy zrobiłem to tak, jak umiałem, po to, żeby szybko to zbadać, po to, żeby on mógł ewoluować. Nie inwestowałem czasu w ten prototyp, no bo przecież on jest tylko chwilowy. Tak? Więc takie zakresy pojęć trzeba zdecydowanie ustalić. Oczekiwania. Tutaj to też jest coś, z czym się bardzo rozmijamy. My jako ja będę mówić w dwóch osobach, to jest takie rozdwojenie. My projektanci i my korporacje. Rozmijamy się, bo nam jako projektantom zależy na tym, żeby zrobić fajny produkt, zrobić super pomysł, zrobić super projekt i żeby on dotarł do ludzi, tak? I żebyśmy dostali za to pieniądze i żebyśmy mogli wsadzić to do portfolio. To jest istotne. Natomiast na czym zależy firmie? Firmie zależy na tym, żeby mieć dobry produkt. Im nie zależy na tym, żebyś ty to wsadził do portfolio. Im nie zależy na tym, żeby to dla ciebie było nawet, nie wiem, najlepsze, najgorsze zlecenie w życiu. To nie jest istotne. Z punktu widzenia firmy jesteś dostawcą, który dostarcza produkt.
Kultura korporacyjna, no trudny temat, bo z jednej strony czujemy się artystami w jakimś sensie, a na pewno czujemy pewną odrębność i to jest fajne i to jest bardzo w porządku. I uważam, że tą odrębność nawet należy podkreślać, bo to jest ta świeżość, którą wnosimy. Natomiast, i tu powiem totalny banał, wszystko w granicach dobrego smaku i rozsądku. Tak? Czyli jak idziemy na spotkanie, prezentację końcową do zarządu, to może trudno, ubierzmy to szpilki, nie? Jeżeli firma tego wymaga. Harmonogramy, tak, tu nie wiem, czy muszę dużo o tym mówić. Nie wiem, czy jakby spójrzcie tak głęboko w swoje serduszka, czy kiedykolwiek udało wam się zrobić projekt dokładnie zgodnie z harmonogramem. I tutaj mówię, spójrzmy my jako projektanci i my jako korporacje, bo to jest ten sam problem w dwie strony. Natomiast to, czym ewentualnie się różnimy, to dla freelancerów harmonogram oznacza, że robię projekt, kończę go i zaczynam następny z inną firmą gdzie indziej. Dla korporacji harmonogram oznacza, że ja robię projekt, mam na tyle budżetowania, to wtedy mam pieniądze, mogę ewentualnie to przesunąć, natomiast wiadomo, że to może kosztować więcej, ale doprowadźmy produkt do końca. Tak? Więc to trzeba bardzo dokładnie ustalić. No i ta duma, poczucie tożsamości, o której już chyba trochę mówiłam przy okazji kultury korporacyjnej. No dobra, no to ponarzekaliśmy sobie i w ogóle korporacje są złe, a projektanci są jeszcze gorsi i w ogóle jakby to się nie maczuje. No dobra, to co zrobić, żeby było dobrze? Jak zrobić, żeby jednak, żeby to się spotkało? No i ja z tymi 8 menedżerami i potem sprawdziłam to z tymi 2 projektantami, ukuliśmy taką ścieżkę i na końcu będzie 12 tęczowych przykazań dla jednorożców. Po kolei, co się powinno dziać, żeby ta współpraca układała się bardzo dobrze. O czym należy pamiętać. Więc jak sobie później gdzieś skądś ściągniecie tą prezentację, a wiem, że organizatorzy będą ją udostępniać, to możecie to nawet traktować jak checklistę, nie? I odhaczać na pierwszym etapie ciach, ciach, ciach. Dobra, takie to bardzo korporacyjne z mojej strony, nie? Jak rozpocząć? Więc tak, pierwsza rzecz, która jest często pomijana, co jest dla mnie totalnie zaskakujące z moich obserwacji, też z obserwacji innych menadżerów w korporacjach, ustal osobę kontaktową w firmie. Niby to jest takie proste. Niby na przykład był rekruter, który mnie rekrutował, albo odpowiedziałem na ogłoszenie, wysłałem coś gdzieś, jakieś dokumenty, no i ktoś na to odpowiedział. I to jest pewnie ta osoba. Otóż nie. Zazwyczaj w dużych firmach inne osoby zajmują się rekrutacją, inne osoby zajmują się prowadzeniem projektu. Wy musicie znaleźć tą osobę, która będzie takim waszym opiekunem w tej korporacji. I nie bójcie się o to pytać otwarcie na wstępie. I niech to będzie pierwsza rzecz, jaką zapytacie. Kto będzie prowadził moje zatrudnienie w tej firmie? Czyli kto będzie dbał o to, żeby moje umowy poszły tam, gdzie mają iść? Kto będzie dbał o to, żeby moje rozliczenia, faktury i wszystko, co dostarczę, żeby dotarło tam, gdzie ma dotrzeć, żeby zostało w terminie rozliczone? I kto będzie odbierał moje wszystkie prace? Kto będzie mi mówił, do kogo mam się zwrócić, gdzie mam zadzwonić? W każdej firmie taka osoba jest, tylko czasami musicie o nią dopytać. Pytajcie wprost, kim jest ta osoba. No jak już macie swojego anioła stróża w tej firmie, to zanim zaczniecie rozmawiać o projekcie, tak? Ja tutaj w totalnej opozycji będę stała do 2 sióstr niestety, które mówiły nie, no najpierw książka, najpierw faza duchowa, najpierw przekonanie do tego, że to jest fantastyczny projekt i to jest bardzo ważne w takich właśnie wydawnictwach. Natomiast w firmach, które liczą parę tysięcy pracowników, zanim zaczniecie pracować nad projektem, zanim ktoś was dopuści do tematu tego, nad czym będziecie pracować, ustalcie wszystkie kwestie rozliczeń, wszystkie kwestie umów. To jest niesamowicie ważne. I jeden bardzo ważny temat, o którym się w ogóle nie mówi, a to jest, znaczy mówi się, ale za późno zazwyczaj. To znaczy kwestia działalności gospodarczej. Jak ja będę już tak bardzo zanudzi to możecie, ja się nie obrażam, możecie wstać, nie? I to będzie oznaka, że jakby za dużo gadam. W sensie już za nudno i że muszę iść dalej, także spoko. Więc działalność gospodarcza. Jeżeli prowadzicie działalność jako projektanci, to mówcie o tym od razu, na pierwszym spotkaniu. To jest bardzo ważne, bo od tego zależy, jaką formę umowy zaproponuje wam firma. Często jest tak, że
firmy szukają do projektów konkretnych projektantów, którzy będą mogli z nimi pracować na umowę zlecenia. Jeżeli w waszej działalności gospodarczej jest wpisane, że prowadzicie działalność gospodarczą w zakresie projektowania i tam bla bla i tego, co akurat ta korporacja od was oczekuje, to ta umowa się nie zadzieje w ten sposób. Tak? Bo się okaże, że trzeba rozpisać przetarg, bo się okaże, że piętrzą się trudności formalne. Więc jeżeli taką działalność gospodarczą macie, mówcie to na wstępie. I powiem od razu, do wszystkich szybkich, takich mniejszych projektów poniżej 50 000 złotych preferowane będą umowy zlecenia, czyli osoby, które nie mają działalności gospodarczej w tym zakresie. Dobra. Cykl rozliczeniowy i cykl trwania procedur to jest to, żebyście się wy nie denerwowali. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie do firmy, projekt zaczyna się pierwszego dnia miesiąca, wy podpisujecie wszystkie tam papiery, no i oczekujecie, no dobra, no to za miesiąc, pierwszego dnia kolejnego miesiąca, tak jak podpisałem umowę, powinien dostać pieniądze. Otóż niekoniecznie. Być może w tej firmie cykl rozliczeniowy dzieje się ostatniego dnia miesiąca. W związku z czym, i to też musicie dopytać, bo dla korporacji jest to oczywiste, dla firmy jest to oczywiste, dla was niekoniecznie. Bo może się okazać, że dostaniecie pieniądze dopiero 30 dnia miesiąca, kolejnego miesiąca. Tak? Tak się może zdarzyć. Więc cykle rozliczeniowe. Wszystkie dane, żebyście mieli ze sobą dane. Nawet nie macie pojęcia, ile razy zdarzyło się tak, że przychodził projektant na podpisanie umowy i na przykład nie był w stanie powiedzieć, w jakim urzędzie skarbowym się rozlicza. I to blokuje proces. To totalnie blokuje proces, nie możemy podpisać umowy. Więc to są takie bzdety, takie mikro rzeczy, które mogą bardzo ułatwić pracę i bardzo poprawić atmosferę już na samym początku. No dobra, rozliczenie materiałów, czyli jak będziemy to dzielić, tak? Czyli jeżeli ja użyję tutaj ołówka i pędzli i farb i będę jeszcze szyła, to kto zapłaci za te materiały? Jak my to zrobimy? Jak to rozliczymy? Przed projektem. Nie po, tylko przed projektem to ustalcie. Godziny i miejsce pracy. Bywa różnie. Firmy też, to może być dla was zaskakujące, będą chciały, żebyście pracowali u nich w biurze, na ich sprzęcie. I to też trzeba ustalić jakby wcześniej, zanim się zdecydujecie, bo może się okazać, że wy nie chcecie pracować na tych pecetach, nie? Bo to jest, wy wolicie swoje maki. I NDA. Dobra, zrobimy mały test uważności. Kto wie, czym jest NDA? Ręka w górę. Dobra, wynik całkiem niezły. Non-disclosure agreement, czyli umowa o tym, że nie będziecie opowiadać nigdzie indziej o tym, co robicie. Nie będziecie wrzucać na Face'a, work in progress, robimy takie coś. Nie będziecie wrzucać na Instagrama i tak dalej, nie będziecie o tym mówić waszym partnerom, znajomym, rodzinie i tak dalej, bo za to są przewidziane kary, na przykład do 6 milionów złotych. I tych umów nie należy się bać. Ja wiem, że to wygląda przerażająco, też zwłaszcza te kary umowne 6 milionów złotych. Natomiast tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby z was wycisnąć te pieniądze, to chodzi o zachowanie tajemnicy handlowej. Tak? Więc te umowy są rzeczą normalną w dużych firmach i też o nie pytajcie. I nie bójcie się w ogóle pytać, jeżeli czegoś nie rozumiecie. To jakby nikt nie oczekuje od was, że będziecie znali wszystkie zapisy prawne. I po to są ci ludzie w tej firmie, żeby wam to wytłumaczyć. No i przetargi. O przetargach to już był poprzedni cały wykład, więc może pominę. Przed rozpoczęciem projektu, tak, dopytajcie, jaka jest procedura akceptacji, żebyście z góry wiedzieli, jak to się będzie działo. Tak naprawdę to jest, w tym punkcie ustalacie, jak będzie wyglądała wasza współpraca. Czyli jeżeli wy coś przekażecie, jakiś materiał, to kto go zobaczy, ile osób musi go zobaczyć, żeby został zaakceptowany, ile osób może nanieść poprawki albo powinno nanieść poprawki, zanim to do was wróci. Chodzi o to, to jest też część waszego wdrażania się w firmę i to jest niezwykle cenne, jeżeli ktoś o to pyta. To już macie po prostu plus 10 punktów w firmie, jeżeli zapytacie o to. No i obowiązujące mnie materiały firmowe, dość oczywista sprawa, czyli poprosicie o wszystkie księgi znaku, wszystkie możliwe CIA i generalnie wszystkie materiały, które mogą was dotyczyć. To może być zaskoczenie dla tej drugiej strony, czasami. Natomiast to wy musicie o to dopytać, i to jakby, bo to was będzie obowiązywać graficznie ten ustalony style sheet na przykład.
No i brief projektu, tak, hurra, dotarliśmy do momentu, w którym ostatni punkt przed podpisaniem umowy. Pokażcie mi brief projektu. Kto jest odpowiedzialny za brief? Bo pokutuje taki mit, że brief projektu to robi firma, no i ja dostaję ten brief i na nim pracuję. Albo wręcz odwrotnie, to ja robię brief, bo firmy się na tym nie znają i oni tylko podpisują i się jakby godzimy, dołączamy to do umowy i to jest sprawa zamknięta i potem rozliczamy się na podstawie tego briefu. Otóż nie do końca. To jest tak, że brief prawdopodobnie przedstawi wam osoba, która zleca wam pracę, bo będzie chciała powiedzieć, nad czym będziecie pracować. Natomiast wy jak najbardziej powinniście podejść krytycznie do briefu, powiedzieć, czego w nim brakuje, co byście jeszcze chcieli ująć i jakie byście chcieli wprowadzić poprawki, bo na przykład z góry wiecie, że tak to się tego nie robi. Jakby tak to się robiło 20 lat temu. I możecie jak najbardziej to robić. I drugi mit, że to jest zamknięty dokument, to nie jest zamknięty dokument. Brief będzie ewoluował w trakcie waszej pracy i to jest zupełnie normalne, natomiast powinno się to dziać za obopólną zgodą i tutaj bardzo ważny punkt do was, za obopólną zgodą, to znaczy, że wy też musicie się na to zgodzić, że brief się zmienia. Tak? I więc bardzo tego pilnujcie. No dobra, no to podpisaliśmy umowę. Fantastycznie. Zaczynamy pracę. I co w trakcie tego projektu? Bardzo fajna rzecz. Absolutnie wszyscy menedżerowie o tym mówili z tych 5 firm, że oni oczekują od projektanta, że to on zaproponuje metodykę. Tak, to on powie, jak mu się najlepiej pracuje. Czy on chce pracować design thinking, czy on chce pracować, nie wiem, branded interaction, czy on chce pracować w jakiejkolwiek dowolnie innej metodyce. I że to on określi swoje potrzeby, czyli w związku z tym, że wybrałem na przykład design thinking, to potrzebuję tego i tego. Dostarczcie mi tego, dajcie mi miejsce, dajcie mi takich ludzi, dajcie... Naprawdę to jest tak, że wy jako projektanci możecie stawiać żądania. Znaczy żądania może to jest za mocno powiedziane. Możecie prosić, tak? Możecie prosić i naprawdę wszyscy dołożą starań do tego, żeby wam pomóc, bo macie wspólny cel, żeby zakończyć ten projekt. Tylko trzeba to robić z wyprzedzeniem. Tak, to jest kolejna rzecz. Musicie mieć świadomość, że w tych dużych firmach, ponieważ jest tak dużo ludzi i każdy człowiek zajmuje się jakąś tam jedną rzeczą, to na przykład dostarczenie dodatkowego biurka albo dostarczenie, nie wiem, pudełka długopisów ma swój okres ciężkości przetwarzania. Więc w poprzednim etapie zapytaliście, jakie są cykle rozliczeniowe, jakie są cykle decyzyjne. Dowiedzieliście się, bo w naszych zakupach to trzeba miesiąc wcześniej, żeby oni coś kupili. No to tu wiecie, że miesiąc wcześniej, proszę, słuchajcie, za miesiąc będę potrzebował tego i tego. Tak? Ja wiem, że to jest przerażające, zwłaszcza dla osób, które pracowały w startupach, że przecież, jak to? Idę do sklepu, płacę kartą i mam te ołówki. Już. To jest takie proste. Niestety właśnie w takich firmach to nie jest takie proste, ale to jest część tego, powiedziałabym, brzemienia, do którego trzeba się dostosować. Dobra. I jak już zdecydowaliście, że pracujecie nad tym projektem, zaakceptowaliście brief, to musicie określić szczegółowo efekty pracy na poszczególnych efektach, tak? Bo to wy narzuciliście metodykę, wy powiedzieliście, że pracujemy na przykład, nie wiem, tam w 5 etapach i robimy 2 iteracje, to wy określacie, w takim razie to na was ciąży ta odpowiedzialność, żeby powiedzieć, jaki będzie efekt na każdym z tych etapów, czym się zakończy. Bo dla osób, które będą nadzorować waszą pracę, to się tak nazywa nadzorować, ale tak naprawdę po prostu będą odbierać wyniki waszej pracy, jest bardzo istotne, żeby regularnie móc coś pokazywać, móc coś przekazywać dalej, móc pokazywać coś w organizacji, żeby na każdym z tych etapów odpowiednie osoby mogły wnieść swoje weto, tak? Mogły wnieść swoje poprawki, mogły wnieść swoje uwagi. Więc na bieżąco ustalcie to od razu, co będziecie dostarczać i kiedy. Czym jest MVP, tak? Minimum Viable Product? To też jest fajnie ustalić, czyli że jeżeli wszystko pójdzie źle, wszystkie badania się nie udadzą, nie wiem, stanie się jakaś katastrofa, to jaki jest ten minimalny produkt, który jest wymagany do tego, żebyśmy zakończyli
zakończyli ten proces, tak? Zakończyli tą naszą współpracę. To jest jedna strona, a druga strona to jest to, do jakiego produktu dążymy na początku. Czyli jeżeli oni wam dadzą stertę wymagań, że musicie zrobić to takie i takie i siakie i owakie, a wy wiecie, że to jest strasznie dużo i w tym czasie to jest niemożliwe do zrobienia, to jaki jest ten minimalny produkt, z którym musimy wyjść, tak? Gdzie możecie tupnąć nogą i powiedzieć, nie, to już jest o jedną funkcjonalność za daleko. No i oczywiście dokumentuj wszystko, co robisz. Ja wiem, że to jest totalny banał, ale dlaczego nikt tego nie robi? Dlaczego nikt nie dokumentuje swojej pracy na etapach? Róbcie te zdjęcia z modeli, tam, w sumie powinnam powiedzieć róbmy, ale jestem dumna z tego, że właśnie ja to robię. Też to róbcie. I uzasadniaj swoje decyzje projektowe. To jest bardzo trudne i na to bardzo mocno zwracali uwagę ci menedżerowie, że przychodzi projektant i mówi, to będzie tak, ale dlaczego? Bo ja tak mówię. Bo ja jestem ekspertem, to ma być tak. Albo to ma być tak, dlaczego? Nie wiem, ale tak jest dobrze. No i można zaufać projektantowi i powiedzieć, okej, dobra, no tak jest dobrze, jesteś ekspertem, fajnie, ale nie wszystkich to przekonuje. Czyli jakby menedżerowie w dużych firmach to jest takie szczególne plemię, które na przykład lubi mieć wszystko uzasadnione. I mało tego, lubi mieć uzasadnione rzeczy w cyferkach, a pewnych rzeczy nie da się uzasadnić w cyferkach, więc jeżeli się nie da, to chociaż uzasadnić jakoś. Czasami uzasadnia się po prostu, bo próbowałem 4 różne rozwiązania i to jest najlepsze kompozycyjnie. Nie? I czasami to też jest uzasadnienie. Także koniecznie uzasadniajcie swoje decyzje projektowe. Jeżeli możecie dokładnie je skwantyfikować, to je kwantyfikujcie. Jeżeli nie, no to trudno. Tak, kolejna rzecz, no wydaje się banał, totalnie, nie? Współpracuj z zespołem, zadawaj pytania. Obserwuję taką tendencję, że projektanci, którzy są troszeczkę ciałem obcym, tak, wchodzą w zespół, który ze sobą pracuje dosyć długo. Są takie, powiedziałabym, klasyczne efekty psychologiczne. Przychodzi człowiek z zewnątrz, jest obcy, on jest inny. On jest w ogóle z kosmosu dla tych ludzi. I jest bariera, jest gigantyczna bariera. Jakby umówcie się z tymi ludźmi na piwo, poświęćcie tą godzinę, porozmawiajcie z nimi przy kawie. To wam naprawdę ułatwi pracę. To zmieni atmosferę waszej pracy przy całym projekcie. To sprawi, że nie będziecie tym obcym, tym dziwnym, którego pracę i wszystkie wyniki się neguje, tylko będziecie swoim człowiekiem. To jest bardzo ważne. No i informuj, nad czym aktualnie pracujesz. Kolejna gigantyczna zmora w opinii menadżerów, to znaczy, projektant przyszedł, mieliśmy spotkanie, postawiliśmy sobie zadanie, i on zniknął. No i wrócił za 3 miesiące i powiedział, tadam, mam. A my mówimy, ale u nas się wszystko już zmieniło. Jakby zmieniliśmy 4 razy zdanie, bo się zmienił, kurs polityczny i zmieniła się, stawka, WIBOR skoczył, cokolwiek. Wszystko się zmieniło. Więc to jest bardzo ważne, żebyście nawet jeżeli nie pracujecie na co dzień z tą grupą, z tym zespołem, na bieżąco informowali ich o tym, co robicie. I to nie musi być sprawozdanie takie, raport, że o godzinie 14:35 usiadłem, włączyłem Windowsa, o godzinie i tak dalej. Nie. Tu chodzi bardziej o to, żebyście na przykład, jeżeli raz dziennie, to już jest w ogóle cudownie, ale raz w tygodniu napisali takiego maila do osoby, która was prowadzi, tego waszego anioła stróża, kierownika, osoby, która odbiera wasz projekt. Cześć, w tym tygodniu zajmowałam się tym i tym. Tutaj są jakieś moje wyniki pracy, coś tu się zmieniło, albo na przykład jeszcze nie mam wyników pracy, ale jestem na etapie badania, tutaj są jakieś zdjęcia z dokumentacji, którą robiłem po drodze. Daj znać, co myślisz, tak? Napisz, czy wszystko jest okej. I najczęściej po prostu wszystko jest okej. Bardziej chodzi o to, żeby osoba, która musi monitorować tą współpracę, żeby mogła spać spokojnie. No dobra. I czym jest ten produkt końcowy? Czyli pracowaliśmy i skąd wiemy, że to już koniec? No bo my uznajemy, że dostarczyliśmy prototyp, nie? Jest prototyp. Jest super prototyp, posklejany. Zrobiłem to z materiałów odnawialnych biologicznie, jestem bardzo zadowolony i on jest do tego super eko. A osoba, która odbiera, mówi, ale jak to? Ja dostaję jakiś kartonik. Co to ma być? To nie jest koniec. Mówię, jak to nie jest koniec? Przecież już tutaj zrobiliśmy 3 iteracje projektu, mamy wynik, on jest fantastyczny. Mówi, nie,
Nie jest fantastyczny. Więc jeżeli na początku dokładnie, precyzyjnie nie byliście w stanie wyznaczyć, co będzie efektem waszej pracy, a bardzo wielu projektach, zwłaszcza innowacyjnych, nie ma takiej możliwości na początku, to ustalcie chociaż cechy tego, co uznajemy za wynik pracy, wynik końcowy. Ile jest dozwolonych poprawek, to pewnie znacie, nie? To jest jakby klasyk. I czy będzie wymagany nadzór projektowy? To znowu informacja statystyczna będzie dla mnie tym razem. Ile z was miało okazję, czy nie wiem, było zmuszonych albo samo chciało, brało udział w nadzorze projektowym przy wdrożeniu? Malutko. No, to jest bardzo fajna rzecz. I jeżeli jest taka możliwość, to was zachęcam, bo to jest tak, że wy coś projektujecie i później to idzie gdzieś do zespołu developmentu, albo gdzieś do drukarni, albo gdzieś, w ogóle gdzieś. I się okazuje, że później widzicie reklamę czegoś, co w ogóle miało być waszym projektem, a nie jest. To jest totalnie inne. No i temu służy nadzór projektowy, żebyście od momentu zakończenia projektu, tak, wy już swoją działkę skończyliście, przeszło na produkcję, tak, przeszło do wdrożenia, żebyście tam jeszcze nadzorowali, czy na pewno to jest to, o czym wymyśleliście, tak, czy te, nie wiem, interakcje są prawidłowo zrobione, czy ten papier został prawidłowo dobrany. To jest nadzór projektowy. Czasami jest tak, że firma jakby w domyśle mówi, no tak, no ale to jest oczywiste, że będziesz robił nadzór projektowy. A ty mówisz, ale jak to? Skończyliśmy projekt, a nadzór projektowy jest jeszcze przez miesiąc, a ja już mam 3 inne zlecenia. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby się w tym zakresie dogadać, jak to wygląda. No i dokumentacja projektu, prototypy. O prototypach wspominam cały czas i wracam do tego tematu, bo to jest chyba, o tym już krążą legendy w firmach. Nie, naprawdę. Niektórzy projektanci są już wręcz legendarni. Ja jednokrotnie sama popełniłam taką gafę w rozumieniu korporacji, ale w moim rozumieniu to było całkiem normalne, że na prezentacji końcowej mówiłam, no tak, bo to już się śpieszymy, ale tutaj dobra, to ja zrobię te prototypy. No i przychodzę, jestem taka zadowolona, że no panie prezesie, no prototypy fantastyczne, no musi sobie pan wyobrazić, że to się przekręca, a to się rusza. A tutaj taki mróz, po prostu taka zima, stulecia, nie? I nikt nie wie, o co chodzi. Żeby ustalić nomenklaturę raz na zawsze, to tak, model, to jest to, o czym ja mówiłam, to, co tam pan sobie wyobrazi, że to się przekręca, to jest model. I wpisujcie w umowach model wtedy. A jeżeli wpisujecie prototyp, to jest z docelowych materiałów i z docelowymi funkcjonalnościami. Tak? To jest prototyp. I tak to jest rozumiane i niestety prawnicy lubią wyciągać słowniki, a w tym słowniku tak to jest zapisane, że to jest z finalnych materiałów i zawierających finalne funkcjonalności. No i właśnie, krytyka projektu. Nie traktujcie krytyki personalnie. To już się dzisiaj pojawiało. Myślę, że to jakby niezależnie od tego, czy to jest duża, mała firma, średnia firma, bardzo mi się podobało, jak 2 siostry o tym mówiły, że naprawdę nie traktujcie krytyki personalnie. To nie jest to, że ktoś krytykuje was, że wy jesteście tam jacyś. Nie, oni krytykują ten projekt. Ja wiem, że to jakby jest bardzo emocjonalne i to jest coś, czego się trzeba nauczyć. Natomiast projekt może być do kitu, wy możecie być super. I właśnie to jest ten zaskakujący moment. Może się zdarzyć, że po raz pierwszy zaczęliście pracować z firmą, zrobiliście projekt, który jest totalnie do kitu, do niczego się nie nadaje, a oni i tak was znowu zatrudnią. Dlaczego? Bo świetnie się z wami pracowało. I to jest klucz. Firmy, zwłaszcza te duże, jakby przedkładają zaufanie do człowieka i wiedzę o tym, jak się z nim współpracuje, jak przebiega ta współpraca, jaka jest atmosfera, jak było z dostarczaniem, terminowością, jak się rozmawiało z tym człowiekiem, jak inni pracownicy reagowali na niego, ile osób po drodze wkurzyliście albo nie wkurzyliście. Takie rzeczy będą decydować o tym, czy was zatrudnią ponownie, czy nie. Zaskakujące, nie? Może być tak, że naprawdę produkt był słaby, ale to jest tak, w innowacjach najczęściej jest tak, że produkt na 90% będzie słaby, nie? Ale tu chodzi bardziej o proces niż o produkt. No dobra, i zdanie materiałów i raportów. To jest coś, czego ja osobiście najbardziej nie lubię, chyba wszyscy projektanci tego nie lubią. To znaczy, że trzeba to podsumować, że trzeba, no niestety, napisać ten raport. Nie? Musicie napisać ten rachunek, z którego się rozliczycie i musicie zdać te wszystkie dokumenty, te faktury, pozbierać to. Zróbcie to porządnie, po prostu. I zróbcie to, uwaga, w Excelu. Naprawdę.
Ja wiem, że to brzmi strasznie, Excel, ale taki jest standard w tych firmach. No. Takie, że jeżeli chcecie, żeby pani księgowa tylko zrobiła kopiuj i wklej i pieniądze poszły na wasze konto, zróbcie to w Excelu. A jeżeli macie, no w sumie dobrze, jak macie tam czas, nie wiem, miesiąc, 2, 5 oczekiwania, tam nie śpieszy wam się z tymi pieniędzmi, no to można to oddać inaczej. Można to oddać jako plik spiętych karteczek, jasne. Dobra. No i załóżmy, że zrobiliście ten projekt, było fantastycznie, była fajna atmosfera. No nie zawsze była fajna atmosfera, bo czasami tak nie jest. To też jest normalne, że są spiny i że są tarcia na różnych tłach. No ale już oddaliście ten projekt. I co dalej? Zabieramy pieniądze i wychodzimy. Nie. Właśnie to odróżnia unicorna od mewy. Mewa nie brzmi poważnie. Seagull to brzmi poważnie, tak strasznie. Poróżnia mewę od seagulla, że ona zostaje i pyta, czy jestem wam jeszcze do czegoś potrzebna? Czy chcecie, żebym była z wami na finalnej prezentacji, na przykład na zarządzie? To jest bardzo miłe ze strony projektanta, bo on nie ma takiego obowiązku, ale to jest wyciągnięcie ręki w kierunku firmy. Po drugie, rozliczyliśmy się, dostałem pieniądze, jakby złożyliśmy projekt, fajnie. Spotkajmy się, żeby pogadać już na luzie. To jest coraz częściej praktykowane w firmach. Nie wiem, jak jest, znaczy bardzo praktykowane oczywiście w startupach, takie podsumowania, takie retro. Coraz więcej korporacji to robi. Jeżeli to robią, to znaczy, że to jest dobra korporacja. Po zakończonym projekcie spotkajmy się, pogadajmy szczerze, zróbmy takie lesson learned, tak? Czego się nauczyliśmy z tego projektu. Powiedzmy sobie szczerze, co było beznadziejne, że na przykład, na przykład z Arkiem to ja bym nie chciał więcej pracować. Bardzo mi przykro, Arek, ale nie dogadaliśmy się, można to powiedzieć. Wiecie, jak już jest wszystko rozliczone, nie? Oczywiście wszystko w granicach takiej grzeczności i takiego rozsądku, nie? Tam, żeby bez inwektyw, ale bardzo szczerze. Ale źle mi się z tobą pracowało, bo nie dotrzymywałeś terminów. Konkret musi być. Tak? Informacja zwrotna, pewnie dostaniesz, z tobą też mi się źle pracowało, bo ja w ogóle z tobą nie znajduję wspólnego języka. I wtedy mówicie sobie, no dobra, no trudno, to ja się postaram w takim razie mówić bardziej po polsku, a ty się postarasz bardziej dostarczać rzeczy na termin, nie? W przyszłym projekcie. I można wyjść z tego równie fajnie i w fajnej atmosferze i z twarzą. No i właśnie, bo to jest ten posmak. To, co zostawiamy po sobie i to jest to, co jest kluczowe w tym, czy zostaniemy ponownie zaproszeni do jakiegoś projektu. Jaki był posmak? I powiem wam mało tego, to nie jest tylko tak, że ktoś nam wystawi super rekomendacje i referencje, które proście, bo to ułatwia później nawiązywanie współpracy z innymi. To decyduje często o tym, jaka jest później opinia o was w wszystkich innych firmach. Bo wyobraźcie sobie, że tak średnio to ci menadżerowie, którzy was zatrudniają, to oni co 6 miesięcy, góra co rok, no nie dobra, przesadziłam, co rok, góra co 1,5, migrują po firmach, po różnych firmach. Więc dzisiaj pracowaliście z tym człowiekiem dla tej firmy, a za pół roku on was zaprosi do swojej nowej firmy, do kolejnego projektu. Mało tego, ta opinia o was z tej jednej firmy przeniesie się do kolejnej, a pracownicy też się zmieniają i ich też się prosi o opinię i oni też tą opinię przenoszą za sobą. Więc to jest bardzo ważne, żeby zostawić po sobie taki pyszny posmak, nie? Taki jednorożcowo-cukierkowy. No i kwestia portfolio, to już ostatnia kwestia, obiecuję. Zapytajcie wprost, czy mogę umieścić to w moim portfolio. Podpisywaliście NDA-kę, tak? Więc w ogóle generalnie wam nie wolno. Ale w trakcie projektu robiliście mnóstwo materiałów, które na przykład nie weszły do finalnego projektu, które zostały odrzucone. I takie materiały za zgodą osoby, która was prowadzi, możecie umieścić w portfolio. I to są bardzo cenne rzeczy. Więc po prostu zapytajcie, co możecie umieścić, jak możecie umieścić i kiedy możecie umieścić. Bo czasami nie możecie tego umieścić dzisiaj, ale za miesiąc już będziecie mogli. To jest bardzo istotne, bo z takich nieporozumień na temat portfolio rodzą się czasami nawet sprawy sądowe. Bardzo ważna rzecz. No i utrzymuj kontakt, tak? To nie jest tylko tak, że korporacja szuka was. Nie, odwrotnie. To nie jest tak, że tylko wy szukacie korporacji, ale też korporacje szukają was. To znaczy, jeżeli wy macie jakiś fajny projekt, robicie coś fajnego,
to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wysłać i zaproponować. To jest naprawdę bardzo cenne, jeżeli ktoś potrafi wyjść z dobrą propozycją. Nawet jeżeli macie pomysł na jakiś fajny produkt, no ale jakby nie ma firmy, która tam, nie wiem, was nie stać na realizację tego projektu, on jest w ogóle duży i on w ogóle ma jakieś gigantyczne znaczenie. Naprawdę to jest super sprawa, jeżeli to opiszecie i wyślecie i powiecie, jest szansa na współpracę. Na moich warunkach, ale na współpracę. Nie? Możecie to robić i róbcie to. To jest super. No dobra. To wiem, że już jestem chyba po czasie, więc na koniec tylko szybko 13 tęczowych wskazań, 13 tęczowy dekalog jednorożca, to nie jest dekalog, tak? 13 przykazań jednorożca, to jest ta checklista, o której mówiłam. Jeżeli, jak będziecie planować współpracę, będziecie współpracować, warto sobie przejść przez tą checklistę, po prostu poodhaczać. To zrobiłem, tak, to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem. Nie zagwarantuję wam, że to będzie sukces, bo tutaj szczegóły są najważniejsze i diabeł tkwi w szczegółach, natomiast na pewno wam to pomoże i pomoże to firmie, z którą będziecie pracować. Także bardzo wam dziękuję.